Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej recenzji książki. Tym razem mam dla Was książkę Dracula, Klątwa Wampira, która jest grą książkową i została napisana przez Jonathana Greena, a przetłumaczył nam ją Maciej Nowak-Krejer, a wszystko w ramach wydawnictwa Muduko. Tak, dobrze przeczytałem. Sekundę. Muduko. Chyba tak, dokładnie. Wydawnictwo Muduko z Podłęża. Zapraszam. Okej, źle wszedłem w tą recenzję, no ale cóż, jedziemy. Myślę, że część z Was mogła obejrzeć już pierwszą recenzję z 5 książek, które są grami książkowymi napisanymi przez tego autora i wydanymi w Polsce. Upewniam się jeszcze, czy tych książek było 5, ale czuję, że tak. Tak, była Nibylandia, był Dracula, Czarnoksiężnik z Krainy Oz, Koszmar Alicji w Krainie Czarów. To 4, czyli 5 nie ma. No i ja zrecenzowałem Alicję w Krainie Czarów. Zrecenzowałem ją dość krytycznie, dałem jej 7 na 10, co jak wiecie w mojej skali ocen od 5 do 10, bo zwykle takie książki oceniam, jest raczej dość przeciętną oceną, skierującą się w stronę tych niskich. No i trochę się zraziłem, przyznam szczerze, ale już wtedy w recenzji mówiłem, że po mojej pierwszej grze w Drakulę Klątwę Wampira, że widać dużą różnicę między obiema tymi książkami. No i standardowo w mojej recenzji na początku w pierwszej części postaram się Wam opowiedzieć bez spoilerów o tejże książce, którą tu mam dla Was. Oczywiście to nie jest do końca zwykła książka, więc ciężko się o niej będzie opowiadać, no ale zobaczymy. W drugiej części miałbym dla Was cytaty, ale tych cytatów nie będzie tym razem, bo oczywiście tu nie da się za bardzo cytować, nie spoilerując przebiegu akcji. W trzeciej części oczywiście opowiem Wam moją jakąś taką krótką recenzję i dam ocenę, a na zakończenie opowiem, o co tam chodzi z moją współpracą z studiem Marfish Marek Malman, która jest tutaj. Także, no i oczywiście wspomnę też o tym, że warto od soboty do środy głosować na karcie społeczności, bo co tydzień Wy możecie wybrać, jaka książka ukaże się w piątek. No dobra, no i mamy to wszystko za sobą, więc trzeba by przejść do pierwszej części recenzji. Jest to solidna książka, ta gra książkowa. Ma ona ponad 1000 chyba, nierówne 1000 paragrafów i 700 stron. Paragrafy, bo to jest gra paragrafowa de facto. Działa to w taki sposób, że zaczynamy od któregoś tam paragrafu, w zależności od tego, jaką postacią jesteśmy, i później na końcu każdego paragrafu jest jakaś, czy to instrukcja, czy to opcja przejścia do tego lub tego paragrafu, czy to jakaś walka, która jeżeli zakończy się sukcesem, to idziemy tam, czy to jakieś akcje, które możemy wykonać albo mają się na nas zadziać, bo ważnym są nasze tam 4 czy 5 cech postaci, które się pojawiają. Jednym z nich jest groza, ponieważ jest to oczywiście horror. W związku z tym nasze postacie coraz bardziej się boją i mogą popaść w szaleństwo. Podobnie jak oczywiście Alicja w Krainie Czarów mogła tam oszaleć. Wszystko jest okraszone bardzo ładnymi ilustracjami, tam koło co 50 stron czy coś takiego. Myślę, że jest jedna ilustracja.
Gra może się skończyć na wiele różnych sposobów. Najczęściej te różne sposoby są negatywne, polegające na tym, że gdzieś nasza postać umrze wcześniej i wszystko się zakończy. A co najciekawsze i co sprawia, że cała gra jest regrywalna, można zagrać w jedną z 4 postaci. Mamy tutaj naszego, ciekawe czy się sfokusuje, doktora pana Jonathana Harkera, jego narzeczoną Minę Murray. Następnie mamy doktora Johna Sewarda i oprócz tego mamy hrabiego Drakulę. Hrabim Drakulą gra się zupełnie inaczej niż pozostałymi postaciami. Ja pełną grę przegrałem najpierw panem Harkerem i wstyd się przyznać, ale zakończyła się ona moją śmiercią, ze strachu oczywiście, a następnie zagrałem jako panna Mina Murray i tutaj wygrałem całą grę. Było to bardzo satysfakcjonujące. No, oprócz tego oczywiście jest zupełnie inna gra jako hrabia Dracula. Żeby poprawnie grać w grę, warto mieć kość do gry. Tam chyba, nie wiem, czy 20-ścienną, czy 10-ścienną. W każdym razie można sobie ściągnąć już teraz aplikację na komórkę i tam wyklikiwać tę grę. Opcjonalnie autor sugeruje użycie talii kart. No ale wszystko to nie są to jakieś trudne do uzyskania rzeczy, a gra się naprawdę przednio. Sama fabuła jest historią po prostu klasycznie hrabiego Drakuli. Po prostu ta XIX-wieczna bodajże powieść jest przeniesiona na karty tej grubej książeczki i no i myślę, że jakby wam tutaj zarysowałem całą fabułę mniej więcej i jak się to odbywa, jaki jest mechanizm tej gry i tak dalej. Więc przejdźmy do mojej oceny. W porównaniu do Alicji z Krainy Czarów mamy tutaj do czynienia z dużo lepszą książką. Jest ona po pierwsze o wiele bardziej rozbudowana. Oprócz tego wątki postaci przecinają się tylko pod pewnymi względami i w pewnych momentach gry, a tak to są zupełnie osobne. Ma się wrażenie, że jest to pozycja skierowana do dorosłego czytelnika, a nie do młodzieży, w sensie czuć tutaj, że postacie zachowują się bardziej tak dorośle i nie ma tu żadnego takiego false advertisingu, jaki był w wypadku Alicji w Krainie Czarów. Co dalej? No jest to gra dość trudna, w sensie dość długa też i bardzo łatwo miałem tak w wypadku właśnie mojej pierwszej gry, że bardzo łatwo jest de facto szybko przegrać. Niemniej jednak zwycięstwo jest satysfakcjonujące. Było to naprawdę fajne przeżycie i myślę, że ogólnie gorąco zachęcam. Chyba była to najlepsza gra książkowa lub gra paragrafowa, w jaką grałem, a grałem chyba włącznie w 4 jak dotąd. Pewnie możecie to zakupić na stronie wydawnictwa. Jeśli nie zapomnę, to oczywiście wrzucę link do zakupu na stronie wydawnictwa. Oczywiście książka nie jest tak, że ta książka jest niegrywalna przez wiele osób.
te wszystkie karty przygody, karty spotkań i tak dalej, w sensie to wszystko, co tu jest, można sobie pobrać ze strony wydawnictwa albo ze strony autora i oczywiście grać w tą grę ile się chce. Także z mojej strony jest to może nie ideał, ale bardzo dobra książka, czyli 9 na 10 w swojej kategorii. Zachęcam Was do sięgnięcia po nią. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i przede wszystkim komentowania. Oprócz tego chciałbym Wam powiedzieć, że możecie, jeśli tylko macie na to ochotę, zagłosować w cotygodniowej ankiecie, która odbywa się od soboty do środy i tam macie 3 opcje książek, które mają się ukazać według Was w najbliższy piątek, którego recenzja, której książki. A oprócz tego możecie głosować, że jest Wam to wszystko jedno, czyli dawać mi taką żółtą kartkę, no ale na razie jeszcze ta zabawa Was nie nudzi. Także zachęcam, a jeżeli macie jeszcze czas i nie wiecie o co chodzi we współpracy z wydawnictwem Marfish, to zachęcam Was do pozostania jeszcze chwilę po ściemnieniu. Dzięki, cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjęłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfish, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj, sugerując się tymi
recenzjami pana Dawida dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.